Witam Was serdecznie w drugim odcinku Amanity dla ciekawskich. Dzisiejszy odcinek w całości poświęcony będzie mikrodozingowi. Temat duży, temat ciekawy, temat taki, o który często prosicie. Zastrzeżenie krótkie na początek. Oczywiście nikogo do niczego nie namawiam. Wszystko, co robicie, robicie na swoją odpowiedzialność. Na podstawie coraz szerzej dostępnej wiedzy. Ja postaram się w tym odcinku powiedzieć Wam, jaki jest mniej więcej na ten moment stan wiedzy takiej naukowej, ale przypominam też, że wszystko, o czym mówię, jakby testuję, sprawdzam, więc tym będę chciał się też z Wami podzielić, to znaczy nie tylko tym, co jest napisane, ale też swoimi jakimiś tam doświadczeniami. No dobra, i przechodzimy od razu do rzeczy. Moi drodzy, mikrodosing amanitowy. Moim zdaniem, jeśli chodzi o różnego rodzaju dostępne enteogeny, czy znane nam enteogeny, amanita jest takim enteogenem absolutnie do mikrodozingu idealnym. Idealnym, dlatego że jeśli chodzi o użycie jej w takim sensie, nazwijmy to ceremonialnym, czy jeśli chodzi o spożywanie amanity w trochę większych dawkach, no to już tutaj wymaga to większej wiedzy i trochę innego potraktowania, niż traktujemy całą resztę enteogenów. Powoli też do tego dochodzę. Tych ceremonii amanitowych robi się mało na świecie, bo nie jest to taki nadzwyczaj wdzięczny ceremonialnie enteogen. W którymś odcinku, może następnym, też trochę o tym opowiem, z jakimi trudnościami się napotykamy przy takim użyciu ceremonialnym. Natomiast pełnię swojego takiego piękna i wiele walorów terapeutycznych pokazuje amanita właśnie w ujęciu mikrodozingowym. Co to znaczy mikrodozingowym? To znaczy w momencie, kiedy przyjmujemy amanitę przez pewien określony czas, ten czas, który ja zalecam, to są nie więcej niż 4 miesiące, optymalnie pomiędzy 2 a 3 miesiące, codziennie, nie przekraczając dawki 1 grama. Ale o tych dawkach też sobie porozmawiamy. Dla niektórych 1 gram to jest trochę za dużo, czyli przyjmijmy sobie, że to jest pomiędzy pół a 1 gram. Żeby się w ogóle do takiego mikrodozingu w swoim życiu zabrać, musimy mieć grzyby bardzo dobrze przygotowane. Co to znaczy przygotowane? To znaczy prawidłowo wysuszone. Mówię o tym dość szczegółowo w poprzedniej serii moich filmów, czyli Amanita dla początkujących, i skuringowane. Kuringowanie grzybów jest rzeczą bardzo ważną. Czasem trochę wyszydzaną, czasem trochę pomijaną, ale z mojej perspektywy i z perspektywy paru lat zajmowania się tymi grzybami widzę, że bardzo ważną. Kuringowanie amanity to jest trochę tak jak kuringowanie marihuany. Podczas kuringowania, czyli takiego dosuszania tych grzybów, czy leżakowania ich przez czas około 2 miesięcy, stabilizuje się pewna biochemia grzyba, one nabierają mocy, pewne substancje, takie, które są w tych grzybach niepożądane dla nas, się rozpadają, niektóre przechodzą w inne, resztki kwasu ibotenowego też przechodzą w takie bardziej pożądane dla nas formy. Kuringowanie powinno odbywać się, idealna temperatura dla kuringowania grzybów to są 4 stopnie, no bo w ogóle to jest optymalna temperatura do zachodzenia wszystkich jakby przemian biochemicznych w tych temperaturach. Woda się trochę inaczej zachowuje, nabiera trochę innych właściwości. Przeżywam jakiś atak stworzeń na mnie. A dlaczego w ciemności? Dlatego, że pod wpływem promieni UV
kwas ibotynowy nie w całości przechodzi w muscymol, tylko potrafi przejść w muskazon. A muskazon nie jest pożądaną dla nas substancją. Nie lubimy muskazonu. Więc takim starym, szamańskim sposobem optymalnego kuryngowania grzybów było zamykanie ich w słoju i zakopywanie w ziemi. To są absolutnie idealne warunki, tak? Zresztą też przygotowujemy grzyby do ceremonii, czy wtedy, kiedy musimy ich przyjąć trochę więcej, bo one wtedy dają jakby najmniej takich odczynów niepożądanych. Nie jest to żadna nowość. Ogórki, jak chcemy dobrze zakisić, też wrzucamy do studni. Też zbyt duża temperatura. Przy w ogóle wszystkich tych procesach, nazwijmy je umownie fermentacyjnych, choć to nie jest fermentacja grzybów, o kiszeniu amanity i o możliwościach jakby innego przetwarzania amanity też sobie w jakichś kolejnych odcinkach powiemy. Tu mówimy o prostym kuringowaniu. Więc jeśli mamy taki grzyb dobrze ususzony, co to znaczy dobrze ususzony, to też przypomnę tylko, że takie optymalne temperatury na suszenie grzybów to jest powiedzmy pomiędzy 50 a 70 stopni. Większość suszarek do grzybów taką temperaturę nam zapewnia. Wyższe temperatury powodują osłabianie nieco tych substancji leczniczych w nich, zaś niższe bardzo wydłużają czas suszenia i narażają nas na niebezpieczeństwo takie, że grzyb zanim się osuszy, to zacznie się psuć, a grzyby psują się bardzo szybko, zwłaszcza jeśli napotkamy na takiego grzyba, który jest już lekko zgniły bądź zaatakowany przez robaki, połasimy się na niego, no to nawet po wysuszeniu taki grzyb zawiera pewne te toksyny w sobie i brzuszek może nas boleć. Ale zakładamy taką sytuację, bo to jest już taka seria dla osób trochę bardziej doświadczonych, że takie grzyby posiadamy lub będziemy posiadać i wiemy, jak to zrobić, wiemy, jak takie grzybki przygotować. Dla kogo mikrodosing i w jakich przypadkach może być stosowany i po co w ogóle cały ten mikrodosing? Mikrodosing amanitowy, czyli suplementacja amanitą, powoduje odbudowanie chemii naszego mózgu, mówiąc w skrócie. Ja wiem, że to może brzmieć tak, jak takie hasło wytrych, ale zaraz wytłumaczę dokładnie, o co chodzi. Na nasz organizm, czy na nasz mózg działają takie dwie podstawowe siły. I te siły działają na nas za pomocą dwóch substancji, czy dwóch aminokwasów, które są najważniejszymi neuroprzekaźnikami. Pierwszy z nich jest to kwas glutaminowy, czyli jest to najważniejszy w naszym organizmie neuroprzekaźnik pobudzający, a drugi z nich to jest kwas gamma-aminomasłowy, czyli najważniejszy przekaźnik hamujący. Zgodnie z całą współczesną wiedzą medyczną, stan optymalny dla człowieka, czy taki stan, powiedzmy, homeostazy, czyli stan, w którym jego umysł i emocjonalność pracuje najlepiej, to jest stan równowagi pomiędzy dwoma tymi substancjami. I tu dochodzimy do sedna problemu i podłoża większości chorób, które nazywamy tak zwanymi chorobami neurodegeneracyjnymi. Gdyż u właściwie wszystkich
chorych na tak zwane choroby neurodegeneracyjne, czyli związane z degeneracją, rozpadem bądź nieprawidłowym funkcjonowaniem jakichś obszarów w naszym mózgu, za większością tych chorób stoi nadmiar kwasu glutaminowego, czyli nadmiar tego przekaźnika pobudzającego. Ten przekaźnik, jeśli jest go odpowiednia ilość i jeśli on jest w równowadze razem z kwasem gamma-aminomasłowym, jest substancją bardzo, bardzo dla naszego umysłu pożyteczną, wręcz niezbędną. Ale jeśli jest go za dużo, to zaczyna by działać w naszym mózgu jak neurotoksyna. Najbardziej narażoną i najbardziej wrażliwą częścią naszego umysłu, naszego mózgu na te substancje jest hipokamp. To jest taka część naszego umysłu, która ma kształt konika morskiego, hippo, koń, który to obszar mózgu odpowiedzialny jest za procesy zapamiętywania, ale też procesy związane z naszymi emocjami, czy przyporządkowywaniem pewnych emocji do pewnych sytuacji itd. Nadmiar kwasu glutaminowego, a trzeba sobie powiedzieć, że w świetle dzisiejszych badań jest to w zasadzie choroba cywilizacyjna, więc nadmiar tego kwasu powoduje osadzanie się tego kwasu w postaci takich pęcherzyków właśnie w hipokampie, w zakończeniach neuronowych, zakłóca przewodnictwo nerwowe, niszczy sieci neuronowe i powoduje bardzo szybką degenerację tychże sieci. W wielu przypadkach uważa się że nieodwracalną. Większość terapii stosowanych na przykład przy nerwowości, nadpobudliwości, kłopotach z zapamiętywaniem, stanach lękowych, depresji, ale także schizofrenii, chorobach neurodegeneracyjnych, chorobach Alzheimera, chorobach Parkinsona, różnych postaciach depresji, leczy się za pomocą leków hamujących ten jakby układ glutaminoergiczny. No, na przykład takim lekiem jest Riluzol, który hamuje wytwarzanie tego właśnie neuroprzekaźnika. Inne leki, jak na przykład rzeczone w poprzednim filmie barbiturany, ktoś mi zwrócił uwagę, że już powoli psychiatria się z tych leków wycofuje, no niemniej jednak one jeszcze, zwłaszcza w stanach takiej nadpobudliwości, czy niepokoju, czy jakichś nerwic lękowych są jeszcze stosowane. To są barbiturany, które działają w obrębie receptorów GABA, czyli niejako udają ten kwas gamma-aminomasłowy. Działają jednak bardzo źle, mają wiele odczynów niepożądanych, deformują nasze receptory, powodują uzależnienie. Są to leki bardzo, bardzo obciążające. No dobrze, i teraz dochodzimy jakby do clou powodów, dla których w ogóle stosujemy mikrodosing amanitowy. Głównym związkiem czynnym działającym w amanicie jest muscymol, który jest, jak niektórzy neurolodzy uważają, superagonistą kwasu gamma-aminomasłowego, czyli w naszym organizmie niejako potrafi dokładnie to samo, czy działa w obrębie tych samych receptorów, w których działa kwas gamma-aminomasłowy, który jest najważniejszym neuroprzekaźnikiem hamującym, czyli tym aminokwasem, którego w naszym organizmie brakuje przy różnego rodzaju zaburzeniach neurologicznych, ale brakuje go w ogóle nam. I tenże muscymol, spożywany oczywiście w niewielkich, może nie tyle homeopatycznych, co jednak mikrodozingowych dawkach, potrafi wyrównać, czy wyrównywać powoli poziom
jakby pomiędzy tym neuroprzekaźnikiem pobudzającym, a tym neuroprzekaźnikiem hamującym. Do tego sam muscymol, działający w obrębie receptorów GABA, działa w obrębie ich receptorów bardzo bezpiecznie. Działa bardzo bezpiecznie na nasz organizm. Jest substancją taką, która omija szlak metaboliczny naszej wątroby. Jest w zasadzie w 90 paru procentach, tak jak go spożywamy, wysikiwany, nie powoduje jakichś dramatycznych szkód w naszym organizmie, nie uzależnia. Więc taki mikrodosing polecany jest, ja nie polecam, natomiast tak go się używało przez lata i o tym przypominam. Przy wszystkich właśnie zaburzeniach związanych z funkcjonowaniem naszej psychiki czy naszej emocjonalności, które mają podłoże chemiczne, a większość z nich podłoże chemiczne jakieś tam ma. Dlatego, że tak działa nasza percepcja, że wszystko, co zobaczymy, wszystko, co usłyszymy, wszystko, co przeżyjemy, musi się w naszym organizmie zamienić na pewną postać chemiczną. No dobrze, powstaje więc pytanie, na które postaram się na miarę swojej wiedzy odpowiedzieć, skoro tenże muscymol jest takim świetnym lekarstwem, dlaczego go się nie stosuje, dlaczego go się nie bada, dlaczego tak mało badań jest na ten temat, dlaczego tak naprawdę mało o nim wiemy, bo mało o nim wiemy, bo przetrząsając nawet najbardziej zaawansowane portale naukowe czy portale medyczne, możemy się przekonać, że tej wiedzy na temat działania czy zadziałania muscymolu czy amanity na nasz organizm nie jest aż tak dużo. Te badania nie są prowadzone na szeroką skalę. Właściwie muscymol jest wykorzystywany w medycynie, ale głównie po to, żeby są prowadzone takie badania, żeby pod te receptory GABA podprowadzić jakieś inne substancje, żeby zrozumieć, na czym polega problem z dostępnością badań na temat środków, które uznane zostały za psychodeliki, a potem wrzucone do jednego worka z narkotykami, musimy cofnąć się do lat 50. do Stanów Zjednoczonych. W latach 50. i 60. na terenie Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko, bo też na terenie Kanady i w zachodniej Europie prowadzony był taki projekt, tajny projekt rządu Stanów Zjednoczonych, projekt CIA zatytułowany MK Ultra. Tenże projekt dotyczył badania możliwości sterowania pracą ludzkiego mózgu z wykorzystaniem substancji chemicznych i form percepcji podprogowej. To był taki tytuł tego projektu. My o tym projekcie wiemy głównie dlatego, że jest to jeden z nielicznych tajnych projektów, który został ujawniony i dokumenty na temat tego projektu zostały ujawnione. Tenże projekt badała komisja m.in. Churcha. Bardzo dużo dokumentów związanych z tym projektem zostało odtajnionych i wszyscy, którzy się tym tematem interesują, do takich osób należę i ja, wiedzą, że był to projekt, na których dokonywano eksperymenty na nieświadomych niczego obywatelach Stanów Zjednoczonych z użyciem hipnozy, z użyciem infradźwięków, z użyciem różnego rodzaju substancji chemicznych, ale też z użyciem substancji psychodelicznych, głównie LSD, potem psylocybiny, ale nie tylko. Amanita muscaria ma też w tym swoim projekcie pewne swoje miejsce.
i Amanita Muscaria łączy się z tym projektem za pomocą takiej postaci wielce dla Amanity zasłużonej, osoby, która nazywała się Gordon Wesson. Tenże Gordon Wesson, pracownik banku JP Morgan, pracował tam w dziale PR-u, ale z zamiłowania był mykologiem, badał wpływ czy użycie grzybów w najróżniejszych kulturach. Także tenże Gordon Wesson w 1967 roku wydał taką przełomową książkę dla właściwie wszystkich amanitersów, w której przypomniał o znaczeniu Amanity Muscarii i udowodnił jej związki z legendarnym napojem, o którym wspomina najstarszy zabytek kultury religijnej, który powstał 1500 lat przed naszą erą. Mowa tutaj o Rigvedach, które zawierają 128 hymnów, z czego prawie 200 poświęcone jest Somie, która jest zarówno napojem, jak i bóstwem, jak i pewnym stanem umysłu. Gordon Wesson w tej swojej książce, prowadząc badania antropologiczne, ale też językowe, przytoczył naprawdę bardzo dużo dowodów, większość z nich nieobalonych do dzisiaj, że głównym składnikiem Somy była właśnie Amanita Muscaria, uważana przez ówczesnych za właśnie źródło nieśmiertelności. Tenże Gordon Wesson również sprowadził, o czym może mało kto wie, czy odkrył dla świata zachodniego psylocybinę poprzez swoje bliskie związki z Marią Sabiną. Maria Sabina była ówczesną kurandeirą, dosyć taką znaną, i dopuściła go do pewnego tajemnego rytuału Mazateków. To takie plemię, które jeszcze ten rytuał, tą ceremonię z użyciem grzybów psylocybinowych kultywowało. On zarówno, pomimo tego, że obiecał, że tego nie zrobi, zarówno o Marii Sabinie, jak i o całym tym rytuale, jak i o niezwykłym działaniu psylocybiny, szeroko dosyć w różnych pismach zaczął się rozpisywać. Wioska Mazateków przeżyła prawdziwy najazd ówczesnych hipisów, bitników, ale też samą psylocybiną i mazatekami zainteresowało się wojsko, zainteresowało się CIA, policja. Maria Sabina została wydalona z tego plemienia, plemię musiało uciekać w góry. No niemniej jednak z psylocybiny do dzisiaj jakoś tam korzystamy. Po latach, kiedy odtajniono dokumenty dotyczące programu MK Ultra, dowiedzieliśmy się wszyscy, że Gordon Wesson pracował również w ramach tego projektu i pracował za pieniądze CIA, więc większość badań, które prowadził również nad Amanitą Muscarią, były to badania finansowane przez wojsko i o wielu z tych badaniach po prostu się nie dowiemy. Projekt MK Ultra oficjalnie zakończył się w latach 60. Zdaniem niektórych się zakończył, zdaniem innych po prostu głębiej się zakonspirował. Warto dodać, że w ramach tego projektu działało 150 podprojektów, które działały, które badały wpływ na ludzką psychikę najróżniejszych substancji, też substancji pochodzenia roślinnego, pochodzenia zwierzęcego, wirusów, środków chemicznych. Bardzo szeroko zakrojone były badania na przykład nad hipnozą, czy nad wprowadzaniem ludzi w stan hipnozy i zaszywaniem w ich podświadomości pewnych tożsamości, czy
pewnych wskazówek do tego, żeby można było nimi sterować. To było w latach 60., co mamy dzisiaj, nad czym dzisiaj pracuje CIA, no, możemy sobie tylko wyobrazić, jak daleko posunięte są te badania. Nie o tym odcinek. Wracajmy więc do amanity. Końcówka lat 60. czy połowa lat 60., to znaczy ten moment, kiedy oficjalnie zakończyły się badania CIA tych substancji. Oficjalnie w ogóle kończą się te badania. Przez prawie 30 lat nie wolno było tych substancji badać. Nawet naukowcom, pisze o tym na przykład Stanisław Grof, który badał LSD. Kończą się wszelkie badania nad psylocybiną i kończą się badania nad amanitą również. Więc przez te 30 lat żadnych takich badań nie można było prowadzić, takich badań nie było, były to substancje zakazane. Czy badania nie były prowadzone? Moim zdaniem były prowadzone, tylko były prowadzone przez wojsko i różnego rodzaju tajne ośrodki. Większość z tych badań są to badania utajnione do dzisiaj i pewnie nieprędko będą odtajnione, gdyż ich wpływ na ludzką psychikę jest bezapelacyjny, bezdyskusyjny i właściwie trudno powiedzieć, no ale w złych rękach może być również wykorzystywany do niecnych celów. Więc to, że tak mało mamy badań na ten temat, no jest to też jakby pokłosiem tego, że po prostu przez wiele lat nie pozwalano rzetelnie i skutecznie tych substancji badać. No dobra, więc już wiemy mniej więcej, znamy, oczywiście jest to uproszczony, ale schemat zadziałania muscymolu w naszym organizmie. Muscymol równoważy niejako, będąc superagonistą. Co to znaczy superagonistą? Superagonistą, czyli taką substancją, która jest idealnie dopasowana do receptora, z którym ma zadziałać. To po pierwsze. Po drugie, tak silnie działa z tym receptorem, że potrafi nawet w pewnych okolicznościach strącić z tego receptora, co też jest udowodnione badaniami, samą cząstkę tego kwasu gamma-aminomasłowego. Więc no tak z grubsza rzecz biorąc, muscymol działa w naszym organizmie. Mówię o takim działaniu terapeutycznym. Równoważy działanie kwasu gamma-aminomasłowego i pozwala na powolną regenerację pewnych sieci neuronowych, które nie są już po prostu zalewane tym neuroprzekaźnikiem aktywizującym czy neuroprzekaźnikiem pobudzającym, jak niekiedy nazywany jest właśnie kwas glutaminowy. O samej może teraz, o samym mikrodozingu słów parę. Pojawia się parę takich pytań, czy ten mikrodosing może być stały, czy nie może być stały, czy... Mówię dość szczegółowo o tym w poprzedniej mojej serii, bodajże chyba w drugim czy w trzecim odcinku. Moim zdaniem nie powinien trwać dłużej niż 3-4 miesiące, chyba że są jakieś takie wyraźne zalecenia i wyraźnie odczuwamy poprawę. Drugie zagadnienie. Jak się do takiego mikrodozingu przygotować, czy trzeba się przygotować? Pamiętajmy, że czas mikrodozingu jest to czas jakby też wzmożonej pewnej detoksykacji naszego organizmu, bo amanita nasila pewne procesy detoksykacyjne. Jak to robi? No, komórka może być jakby w pewnych takich dwóch stanach. W stanie retoks, czy jakby kiedy jest pobudzona i wtedy działa, ale nie ma czasu na, powiedzmy, regenerację, ale może być też
znaczy to jest faza retoks i w fazie detoks, czyli w takiej fazie, kiedy ten przełącznik się zmienia i kiedy nasilają się w komórce wszystkie te procesy detoksykacyjne, kiedy w komórce i wokół komórki następuje sprzątanie, czas regeneracji, odbudowywania, apoptozy, czyli takiego celowego uśmiercania pewnych komórek. Apoptoza jest pewną taką funkcją też mitochondriów w naszym organizmie i rzeczywiście amanita te procesy nasila, więc jeżeli w tym czasie damy też organizmowi troszeczkę odpocząć, czyli zmienimy pewne nawyki żywieniowe, będziemy stosować mniej soli, dołączymy sobie pewną suplementację, która nasila regenerację naszych sieci neuronowych, więc tak się trzeba przygotować. Trzeba pamiętać też, że pracując z enteogenami, pracujemy nie tylko z substancjami chemicznymi, tylko pracujemy też z pewnym polem informacyjnym. Pole informacyjne to jest pewien taki... No i teraz wytłumaczę, co to jest pole informacyjne. No tak, to są pewien duch rośliny. No nie będę tego owijał w bawełnę. Jest to pewien duch rośliny, czyli jest to pewna instrukcja, według której dana substancja w nas działa. Wyobraźmy sobie, że receptory w naszym organizmie, a receptory GABA znajdują się właściwie w każdej jednej komórce naszego ciała. Są to receptory GABA, są najbardziej archaicznymi receptorami w nas i pojawiają się już u grzybów, to znaczy u śluzowców. Śluzowce zostały wyłączone jakby z królestwa grzybów do oddzielnego królestwa, ale są to grzyby. Są to grzyby, które się przemieszczają, które polują, które obdarzone są jakąś formą niezrozumiałej dla naukowców inteligencji. I my te receptory również mamy. Więc dobrze zaprogramowana amanita, mająca dodatkowo pewną zdolność przenoszenia w głąb naszego systemu nerwowego i w pobliże tych receptorów intencji czy informacji, działa również na nas za pomocą pewnego ducha, czyli instrukcji. Jeżeli sobie wyobrazimy, że klawisze fortepianu to są receptory, to my możemy grać na nich bez żadnej instrukcji, czyli łupać w te receptory bez opamiętania i tak z grubsza rzecz biorąc działa w naszym organizmie alkohol, który też potrafi działać w obrębie receptorów GABA, ale możemy zagrać na nich również w pewnej instrukcji, czyli zagrać jakiś utwór, na przykład sonatę księżycową. Nie gramy na wszystkich receptorach równocześnie, tylko gramy w myśl pewnej instrukcji i to podczas mikrodozingu też odczujemy, że sam początek mikrodozingu, być może nie będziemy czuć od razu jakichś efektów, ale jesteśmy w pewien subtelny sposób skanowani przez tą substancję cudowną. Przez grzyba. Zupełnie inne działanie ma na przykład muscymul, który jest wyizolowany i który podajemy sami. On działa według jakichś... On też działa, ale działa głównie w obrębie struktur nerwowych w naszym umyśle, natomiast jego zdolności leczące nasz organizm są dużo mniejsze. Nie ma po prostu pewnej instrukcji. Pamiętajmy również o tym, przypominam tylko to przechodząc w czas mikrodozingu, wchodzimy w czas pewnej ceremonii rozciągniętej w czasie, nasila się pewna ilość różnych synchroniczności wokół nas, bardziej jesteśmy wyczuleni na to, w jaki sposób wszechświat do nas przemawia za pomocą różnych zdarzeń, intuicji, myśli, snów, bo amanita bardzo nasila
nasze śnienie. Więc tak się możemy do tego po prostu przygotować. Przygotowujemy się mentalnie, przygotowujemy się duchowo, pracujemy z pewną intencją, z odkrywaniem naszej intencji. Pamiętamy, że amanita jest grzybem świętym, grzybem duchowym, a nie tylko samą chemiczną substancją, którą sobie dostarczamy. Proponujemy sobie troszeczkę lżejszą dietę, proponujemy sobie taki czas codziennie, parę minut, żebyśmy mogli posiedzieć w ciszy, żebyśmy mogli ze sobą też popracować. Amanita podczas mikrodozingu ma taką, jakby to powiedzieć, pewną cechę, że zazwyczaj łapie nas, również w sensie psychicznym i w sensie zdolności do tworzenia relacji, ale też w sensie biologicznym, za najsłabsze nasze ogniwo i wyciąga je do góry. Więc to, co możemy odczuć podczas mikrodozingu amanitowego, to być może, nie zawsze, ale nasilenie się chwilowe pewnych objawów chorobowych, które mamy w sobie. Jak ja mam problem z uchem, po paru dniach mikrodozingu nasila mi się trochę ból tego ucha. Jeżeli ktoś ma problemy z relacjami, to może odczuć, że jakiś problem, jakiś jego problem psychiczny na chwilę się trochę jakby wypływa na powierzchnię. Jest to część leczenia. Jest to jakby też taki coś, czego doświadczamy podczas ceremonii, że wszystkie te takie rzeczy, które trochę głębiej tam stłumiliśmy i które w nas kisną i które są zrzucone do cienia, to one wypływają trochę na powierzchnię. No musimy sobie trochę zdać z tego sprawę. Jesteśmy leczeni. Jesteśmy leczeni przez Matkę Ziemię. Jesteśmy leczeni przez amanitę. Jesteśmy leczeni też przez pewne przez pewne możliwości samonaprawcze, które też w nas tkwią i które są pobudzane przez właśnie amanitę. Jak się przygotować? Czego możemy się spodziewać? Kolejne ważne pytanie. No tak, te dawki są na tyle małe, one w zasadzie są, można by rzec, biorąc pod uwagę, jaka jest zawartość muscymolu i innych substancji w amanicie, więc przyjmując to pół grama, czy ten gram amanity, więc my się leczymy właściwie takimi dawkami niemalże homeopatycznymi, czyli bardzo, bardzo małymi w sensie chemicznym. Więc nie tworzymy sobie jakichś tam nie tworzymy żadnego potencjału ani do uzależnienia, nie tworzymy żadnego potencjału do jakiegoś dewastowania naszego organizmu, ale nie tworzymy też żadnego, nazwałbym to, potencjału psychoaktywnego, czyli to nie są dawki, które mogłyby wpływać na nas w jakiś sposób psychoaktywny, że my będziemy nagle żyć w jakimś, nie wiem, odrealnionym świecie, czy się przestanie nam coś chcieć, czy jakieś funkcje nasze życiowe, poznawcze zostaną zaburzone, wręcz przeciwnie. Będziemy czuć trochę większe wyostrzenie energetyczne, będziemy łatwiej radzić sobie z pewnymi strumieniami myśli, które nas zalewają, będziemy czuć większą może wzrost pewnych zdolności poznawczych, koncentracji itd. Wszystko to wszystkiego tego powinniśmy doświadczyć podczas mikrodozingu. Pewnym takim zjawiskiem komunikowanym przez wiele osób jest na pewno jakby to powiedzieć, zjawisko pojawienia się trochę większej przestrzeni w nas, trochę większej ciszy wokół naszych myśli, trochę większa skłonność do wchodzenia, czy umiejętność wchodzenia w takie stany medytacyjne, tak bym to nazwał, większe zainteresowanie sobą i swoim wnętrzem, to są
To są ogólnie rzecz biorąc pozytywne zmiany. To, co możemy czuć, zwłaszcza w tej takiej pierwszej fazie po spożyciu, czyli w przeciągu tej pierwszej 1,5 do 2 godzin, to jest na pewno taki subiektywny dosyć wzrost energii, bo to nie jest taki wzrost energii jak na przykład po kawie, ale są to takie zjawiska z pogranicza, nazwałbym to makroplozji, czyli jakby takiego lekkiego poczucia tego, że jesteśmy więksi niż jesteśmy. U niektórych to się pojawia, u niektórych nie, ale coś takiego rzeczywiście może mieć miejsce. Co jeszcze możemy odczuć? Możemy być leczeni z różnych chorób i z różnych przypadłości. Na przykład z cukrzycy. Warto sobie wykonywać co jakiś czas badania przed, po. Co jeszcze? Może nam się przydarzyć i o czym powinniśmy pamiętać. Pamiętać powinniśmy o tym, ja też już o tym mówiłem, trochę się powtarzam, ale może ktoś nie pamięta, bo te filmy były nagrywane dawno temu. Zaczynamy zawsze od niewielkich dawek, bo wpływ na nasz organizm amanity jest różny. Dla jednych gram będzie w ogóle nieodczuwalne, a dla drugich gram to już będzie za dużo, więc zaczynamy naprawdę od niewielkich dawek, dochodzimy do takiego momentu sobie, gdzie to działanie jest delikatnie odczuwalne dla nas, bo zmienia się delikatnie jakość, czy polepsza się jakość naszego życia w sensie jakby takiego innego poczucia naszego dobrostanu, o może tak bym powiedział. Ten dobrostan, czyli to jest ten moment, kiedy jesteśmy poza myślami, poza wszystkimi zajęciami, siadamy sobie w pustym pokoju, wszystkie myśli przeleciały i kładziemy sobie rękę na sercu i mówimy sobie, jak się czujemy. Czy mamy tam cały czas gdzieś jakiś lęk w sobie, jakieś spięcie, nie wiadomo skąd pochodzące, jakiś niepokój, który cały czas gdzieś nas wypycha z tej teraźniejszości, czy w tej chwili, czy po prostu czujemy się dobrze sami ze sobą i w tym momencie. I to poczucie dobrostanu rzeczywiście pod wpływem mikrodozingu amanitowego się zmienia i tak zmienia się odczuwalnie. I to powinniśmy czuć. Ale absolutnie, jeśli pojawiają się jakiekolwiek jakiekolwiek zaburzenia, na przykład zaburzenia motoryczne jakieś, ale to musimy te dawki zredukować. A zaraz powiem o tym, jakie zaburzenia mogą się pojawić i co jest takim niedobrym znakiem i co jest znakiem tego, że po prostu pewne dawki jakby bezpieczne i dobre dla nas przekraczamy. BHP. BHP, czyli BHP. Skutki niepożądane, czyli to, co może się zdarzyć i czego powinniśmy się wystrzegać. Najważniejsze znaczenie przy pracy z amanitą ma przestrzeganie pewnych dawek, no tak jak z każdym lekarstwem. Jest pewien zestaw symptomów, czy jest pewien zestaw reakcji naszego organizmu, który komunikuje nam o tym, że dawka, którą przyjmujemy, jest za duża. Są to wszystkie takie symptomy, które pojawiają się przy dawkowaniu amanity, nawet delikatnym, czyli nadpobudliwość, nerwowość, nadmierne pocenie się, nieprzyjemny skurcz żołądka, skurcze mięśni. Jeżeli którykolwiek z takich niepożądanych objawów zaczyna się pojawiać, jest to absolutny znak do tego, żeby zredukować dawkę. Albo zredukować dawkę najlepiej o połowę, albo zrobić sobie 2 dni przerwy,
A jeżeli nawet przy niewielkich dawkach amanity takie reakcje się pojawiają, to po prostu szukać innej drogi pomocy, dlatego że no, każdy organizm może też na amanitę czy zawarte w niej substancje reagować w sposób swoisty i po prostu trzeba brać to pod uwagę. Zawsze, ale to zawsze zaczynamy od bardzo małej dawki. To jest taka dawka sprawdzająca, czy organizm nasz nie reaguje w jakikolwiek sposób alergicznie. Dochodzimy maksymalnie do dawki 1 grama, najlepiej pół grama i nie przekraczamy czasu suplementacji. Wydaje mi się, że tak 3-4 miesiące to jest absolutne maksimum. Nie używamy przy mikrodozingu, czy staramy się nie używać alkoholu, bo alkohol po prostu bardzo źle reaguje z amanitą. No i co? Więc z jednej strony możemy odczuwać taką niepotrzebną, czy niedobrą nadpobudliwość, czy nerwowość, czy rodzaj pewnej takiej nagromadzenia energii, z którą nie mamy co zrobić, i to jest znak, żebyśmy odrobinę tę dawkę zredukowali, ale z drugiej strony przy większych dawkach amanity, czy za dużych dla nas trochę w mikrodozingu, możemy odczuwać nadmierną senność, bo amanita w takich w trochę większych dawkach, czyli pomiędzy 2 a 4 gramy, może powodować u nas uczucie takiej przemożnej senności. Amanita w ogóle działa jakby taką w takim ujęciu ceremonialnym działa według pewnej takiej fali, to znaczy po spożyciu większej ilości grzybów najpierw czujemy rodzaj takiego pobudzenia, ale takiego pobudzenia, które nie jest pobudzeniem pochodzącym jakby z ciała, tak jak przy kawie, tylko takiego pobudzenia, które można by było, nie wiem, nazwać, że po prostu czujemy się jakby więksi i pełniejsi, ale po 1,5 czy po 2 godzinach przychodzi taki faza dużej senności. No i to jest jakby pewien kłopot w urzędziu, w pracy z większymi dawkami, bo trudno się tej senności oprzeć. Przy leczeniu bezsenności na przykład przyjmuje się troszeczkę większe dawki na 1,5 czy 2 godziny przed snem, bo rzeczywiście ten sen, on może przy amanicie przyjść w taki sposób nagły i dosyć nieoczekiwany, i ten sen zazwyczaj jest dosyć głęboki. No to jest bardzo częste zjawisko przy ceremoniach. Tak naprawdę dopiero trochę rozpoznajemy ten protokół ceremonialny. On nie ma się tutaj jakby tak aż specjalnie do czego odwołać, bo tych ceremonii z amanitą robi się mało. Ceremonia jest znaczy amanita jest trudnym, no jest trudnym, jest niewdzięcznym enteogenem. Wszystkie te ceremonie, które znamy w Polsce, są to takie ceremonie, które są wprost przeszczepiane na przykład z Ameryki Południowej, gdzie pracuje się z innymi enteogenami indolowymi. I jak się okazuje, takie proste przeszczepienie tego na amanitę no jest tak mało skuteczne. Po tym czasie ostatniego roku właściwie wydaje mi się, że podczas tej ceremonii powinien też znaleźć się taki moment
na nasze zaśnięcie, 2-3 godzinne zaśnięcie, bo potem po obudzeniu się właściwie pojawia się wszystko to, co najlepsze i najciekawsze. No dobra, ale to jest dygresja. W każdym razie, kiedy pojawia się taki rodzaj wzmożonej senności w nas, to też jest oznaka tego, że ta dawka mikrodozingowa jest trochę za duża. Amanita wykazuje też tak zwaną tolerancję odwrotną, czyli w miarę jak nasz organizm się oczyszcza i w miarę jak przyzwyczaja się do amanity, to zaczyna reagować na coraz mniejsze dawki jej. Więc spokojnie możemy pomyśleć o tym, żeby po 2-3 tygodniach mikrodozingu sobie taką dawkę zmniejszyć, żeby ona naprawdę była, to powinna być taka dawka naprawdę niemalże homeopatyczna. I tak będziemy ją czuć, i tak ona będzie w nas działać, bez względu na to, co myślimy o homeopatii, ale na pewno bez względu na wszystko nie ma żadnej potrzeby, żebyśmy te dawki podwyższali, bo amanita na przykład w przeciwieństwie do psylocybiny nie powoduje wzrostu tolerancji. Po wielu latach całkowitego zakazu badania substancji, które w latach 60. uznane zostały za substancje psychodeliczne, substancje niebezpieczne. Coś się zaczyna w tej kwestii zmieniać. Obserwujemy wielki powrót psylocybiny na salony, także badania nad LSD nabrały przyspieszenia. LSD, przypominam, czyli kwas lizerygowy, też to jest substancja produkowana przez pewien rodzaj grzybka w naturze, grzybka sporyszu. Bardzo możliwe, że doczekamy się tego, że i amanita w końcu zostanie przez świat naukowy, świat medyczny poważnie potraktowana. Póki co badamy sami, sprawdzamy sami, w nadziei, że niezwykła budowa biochemiczna tego grzyba może być odpowiedzią na parę trapiących nas wszystkich trudności i kłopotów. Cóż, subujcie, lajkujcie, promujcie nasz kanał. Jeżeli macie taką ochotę, wspierajcie mnie również w tej działalności. Niestety nie pozwolono mi wejść na Patronite'a, więc na razie w takiej dzikiej formie. Jeżeli chcecie wesprzeć powstawanie Wioski Doświadczenia i Kreacji Shantaram, naszą działalność edukacyjną, ale też powstawanie książki, którą właśnie zacząłem pisać, Amanita, Podróż do Kresu Nocy. Możecie podzielić się jakimiś drobnymi datkami czy wpłatami na nasze konto, do czego zachęcam, ale oczywiście wszystko w pełnej wolności i otwartości. Wszystkiego dobrego Wam życzę, dobrej nocy, dobrego dnia, właściwie 4 się zbliża. Wszystkiego dobrego, całuski dla wszystkich.